No, dostaliśmy zwrot 18 euro, no ale pytanie, czy użyjemy jeszcze tej karty? W którymś momencie wiatr się zerwał, silniejszy i zaczęło nas aż przyginać. No więc stanęliśmy sobie bardzo ładnie tutaj. No przyszła pani portowa i powiedziała się. Karawos to dzisiejszy cel naszej podróży. To jest 27 mil pod wiatr, więc bardzo przyjemnie się płynąć pod wiatr. No ale powiedzmy 5-6 godzin powinniśmy być. Tam jest nawet keja, bo wszędzie indziej jak tutaj patrzę to są po prostu kotwicowiska. Więc to dzisiaj, a jutro no to powinniśmy być wieczorem już przy moście zwodzonym. Most jest przestawiony na tryb zimowy. To znaczy, że nie każdego dnia się otwiera, więc otwiera się w poniedziałki i środy, no więc akurat w środę dopłyniemy. Otwiera się w ciągu dnia? Otwiera się w nocy. Także dopłyniemy tam wieczorem i poczekamy, załatwimy formalności i będziemy czekać na wezwanie. Będzie zabawa. Tak. Do białego rana. Sami zobaczymy zresztą jak to jest, bo nigdy tam nie byliśmy, więc zobaczymy. A za mostem mamy jakąś przystań, żeby... A za mostem jest piers, tak. Za mostem jest piers i można tam od razu sobie stanąć i zanocować za 5 euro. No dobrze, to szykujemy śniadanie. Co będzie? Sałatka grecka i guacamole. Przydałby się jeszcze nam pieprz i chili, ale chyba tutaj to nie znajdziemy. Zaraz mogę wyskoczyć, poszukać. O, wiecie, mieliśmy rano tutaj, jak jeszcze przed świtem, stado kotów takich malutkich, takich kociaków. Tutaj przybiegło te rybki wyjadać. Aha, i mieliśmy kociatki takie małe. malutkie, Tak, leżące malutkie, na... Te, co tutaj leżały. Prawdopodobnie ci rybacy, co wyrzucają te małe rybki. Tutaj całe stado kotków. A potem tutaj stado małych kotków, chyba między 4, biegały i te rybki wyjadały. Pod nadzorem pewnie mamusi. Jest po sezonie. To dla Grecji czas oddechu. Porty przypominają sobie, czym jest przestrzeń, deptaki odkrywają, że istnieje cisza, a ludzie grzebią w szafach, mrucząc: o, ciepło, ciepło, ale gdzie to ja miałem ten sweterek? Mamy na śniadanie sałatę grecką, oliwki, guacamole, chlebek i będzie jeszcze czaj, masala czaj, przygotuję ręczkę. Czaj z przyprawami. Z przyprawami, tak. Jakie przyprawy? No to dzisiaj to imbir, kurkuma troszeczkę, goździki i co jeszcze? Cynamonu laseczka. Sidej próbuje żeby dostać zwrot środków. I zobaczmy, co tutaj mamy. Naciskam 4, czyli tam, gdzie mieliśmy prąd. No i co? O, coś się pojawia. 1,59 euro. Czyli co? Zużyliśmy 1,59 euro na kartę, która kosztowała... Dobra, zobaczmy, czy jest jakiś zwrot. Można. No, dostaliśmy zwrot 18 euro, no ale pytanie, czy użyjemy jeszcze tej karty? Może spróbujemy użyć na jakiejś następnej marinie. Jesteśmy na wyspie Evia. Strasznie wieje, coś się te bogi denerwują, a wyspa Evia powstała za sprawą Posejdona. Wiadomo, jak to z bogami jest. Takiego to lepiej nie denerwować.
a ktoś zdenerwował, no i jak się Posejdon nie zdenerwuje, jak za trójząb nie złapie, jak się nie zamachnie i oderwał się kawał ziemi od lądu, a przestrzeń pomiędzy zalała się wodą morską. I tak powstała Ewia. Najpierw zamieszkali tu Tytani. To Tytani byli pierwszymi mieszkańcami wyspy Ewia, a potem przybyli tu giganci. No i chcieli ją podbić. Zaczęły się brutalne walki i te walki to były trzęsienia ziemi. Tutaj podobno też urodziła się Hera. Tu na górze Ochi podobno się wychowała. I tu podobno odbył się jej ślub z Zeusem. Podobno. Mieszkańcy Ewii nie mają wątpliwości. Tak jak i ci Samos nie mają wątpliwości, że urodziła się u nich, i jak ci z Argos. A ślub? A co to był za ślub? Przybyli wszyscy bogowie, więc musiało być bosko. A i prezenty były boskie. Na przykład jabłoń rodząca złote jabłka. Niestety tu na Ewii w żadnym muzeum jej nie ma. Bardzo często sprawdzamy, jak wygląda w Google Maps na widoku. Takim w zasadzie jest widok, terrain się nazywa, tak? Nie? Czy to jest satelitarnym po prostu. I sprawdzamy sobie właśnie, jak wygląda port, jak wygląda otoczenie. No tutaj widać, że w tym miejscu można sobie zasumować bez problemu. Nawet tu longside'em ktoś stoi. Jest październik, połowa października, więc nie powinno być problemu z miejscem. No, także wygląda na to, że jest ok. Kominy jakieś tam są. Create protection against meltemi. No, więc wygląda ok. Musimy odejść od kei, bo wypływamy. Wiatr jest tutaj bardzo zmienny, ale często jest dopychający do kei. No więc, ponieważ jest wiatr dopychający do kei, to musimy odejść na szpringu. To oznacza, że zrobimy taką dźwignię z cumy, dostawimy dziób do kei, rufę odstawimy, no i w którymś momencie, jeśli już rufa będzie na odpowiednim poziomie odstawiona, odpowiedniej odległości, to ja zmienię bieg na wsteczny i odpłyniemy wstecznie do tyłu i jednocześnie musimy zdjąć tą sumę, czy tego szpringa. Co jest ważne, będziemy się opierać dziobem, okejem, nie? I w związku z tym poproszę dwie osoby, żeby stały z odbijaczami i po prostu trzymały i chroniły dziób przed keją. I tam jest tak dość nisko, więc to po prostu trzeba uważać. I to jest cały manewr. Będziemy oczywiście oddawać te cumy. Najpierw tą, potem też tą z dziobu oddamy. I już, no. I tak robimy. Ale ta z dziobu jest zawinięta tak, że chyba trzeba ją przełożyć, nie? No to... Chyba, że jedna osoba się poświęci i zostanie tu potem. Przełożyłem. Trzeba ją zdjąć po prostu z tego polera. Rozumiem. Pływamy, byle dalej, na północ. Jest pięknie, słońce, wiatr. Oho, wiatr.
Powiem szczerze, że bardzo przyjemnie sobie płyniemy na zrefowanych żaglach. Niestety nie wiemy, jaka jest prędkość wiatru, no bo nie działa wskaźnik na jachcie wiatru, no ale patrząc na wodę, no to pewnie będzie gdzieś około 20 węzłów. Mieliśmy trochę przygód po drodze, bo mieliśmy pełne żagle. No i w którymś momencie wiatr się zerwał, silniejszy, i zaczęło nas aż przyginać do wody, więc zrefowaliśmy żagle. No, a z tym też troszkę było kłopotu, no bo właściwie nie było to proste, więc ustawiliśmy się z wiatrem, trochę zaczęliśmy kręcić kółka. Ustawiliśmy się z wiatrem i no, oczywiście wtedy było dużo łatwiej. Zrefowaliśmy i Genuę i Grota. No i wróciliśmy na kurs, potem włączyliśmy silnik, bo już tak wiało, a płynęliśmy pod wiatr. Więc włączyliśmy silnik i płynęliśmy na silniku, no a teraz wiatr jest troszeczkę w bok, więc bardzo ostrym kursem sobie płyniemy. Bardzo przyjemnie. I tak w przyjaznej z naturą atmosferze dopływamy do miasteczka Aliveri, a w nim portu Karavos. No więc stanęliśmy sobie bardzo ładnie tutaj w miasteczku obok jachtu, ale pani mundurowa przyszła i nas przegoniła, a to dlatego, że jakiś tutaj jacht, kuter rybacki w zasadzie czeka i to jest jego miejsce. W związku z tym musimy się przesunąć na przeciwną stronę. No i tutaj koledzy z Niemiec też. No, płyniemy no. Dobra, płyniemy na tą drugą stronę. Tam nie ma nikogo, żeby odebrał cumes, tak? No tak. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. To było skomplikowane. Najpierw podeszliśmy do nabrzeża, sądząc, że są murinki. Ale te murinki to były takie sznureczki zwisające do wody, więc trzeba było odejść. Potem odeszliśmy podeszliśmy z kotwicą. A jak podeszliśmy z kotwicą i już szczęśliwie zacumowaliśmy, to przyszła pani portowa i powiedziała się. No i teraz zacumowaliśmy z drugiej strony, ale już poszło. I tutaj wiatr nas dociskał. Było trudniej, bo wiatr tam rufę zwiewał. Zresztą byłoby wszystko dobrze, gdyby nie to, że była linka. Cowa taka przez pół basenu, nie? Przyciągnięta od sąsiedniego łódki, więc facet wyskoczył i ją zdjął i dzięki temu mogliśmy wpłynąć, ale dzięki temu, że się zatrzymaliśmy, no to też nam dziób zawało. Port Karavos przyjął nas chłodno, a magiczna godzina nabrała zimnych barw. Jesień. Grecja marzy o zimowym śnie. No my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.